Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku przechodzimy do omówienia barbarzyńcy, a mianowicie jego umiejętności. Staram się odpowiedzieć, co rozwijać na początku, co później. Wyjaśnię plusy i minusy każdej z nich. No i zaczynamy. I jeżeli to oglądasz, całkiem możliwe, że nie masz subskrypcji i myślisz, że twój jeden subik nic nie zmieni. A to mój kolego się mylisz, bo zmieni bardzo dużo. Że jeżeli ktoś jeszcze nie subuje, a chce być na bieżąco z tymi informacjami z tego świata, w przyszłości otrzymać jeszcze więcej tych poradników, no to zachęcam. Zaczynamy. Tutaj jeżeli chodzi o pierwszą kartę, praktycznie nic nas nie interesuje. Ewentualnie kiedyś barbarzyńca nie miał ataku dystansowego i on się bawił takim kamieniem. Taki kamień się bardzo dobrze sprawdzał, więc jeżeli powiedzmy nie odblokujecie sobie tego tutaj ostrza, bo tam nie będzie wam to pasować, no to ten kamień tam może tam niekiedy się znaleźć, tak? Będzie miał tam jakieś zastosowanie, ale nie ulepszać go jak coś. Nie ulepszamy, bo to nie ma sensu. Póki co nie sugerujcie się tym buildem tego barbarzyńcy, to jest 116 level. Ja na koniec wytłumaczę, dlaczego tak tu zrobiłem, ale zaczynamy od omówienia skilli. Pierwszym atakiem, jaki otrzymacie, jest to atak rozprucie. Wykonując ten atak, barbarzyńca dodatkowo uszkadza przeciwnika, powodując w niego krwawienie. Krwawienie objawia się tym, że przy następnej rundzie, a w zasadzie na początku, przeciwnik będzie tracił jakąś ilość tutaj punktów życia. Jeżeli ogólnie chodzi o ten atak, to nie jest najlepsze, co barbarzyńca otrzymał w swoim tu wachlarzu. Ogromną zaletą jest niskie zużycie many, no bo spójrzcie, pierwszy poziom tutaj uczniowski, 26 kondycji, porównać do najlepszego ataku, różnica tutaj jest 43, a tutaj prawie o 20 razy mniej. Barbarzyńca bardzo zużywa dużą ilość tej kondycji i moim zdaniem póki on nie zacznie uczęszczać na instancję z druidem, albo nie zrobi więcej tych punktów, no to moim zdaniem to rozprucie będzie tutaj ważne dla was. Ale jeżeli będziecie maksować tą umiejętność, oczywiście możecie to robić, to nie będzie niczym błędnym na tym początkowym etapie gry. A tak jak było w przypadku druida, będziecie praktycznie zmuszeni do resetu w przyszłości. Ale to chyba naprawdę tu będzie bardzo trudno uniknąć. Tego więc, żeby gierka była dla was przyjemna, to z głową możecie podnosić sobie tutaj te umiejętności. Kolejnym atakiem jest to wirujące ostrze, rzut takim specjalnym toporkiem. Pomimo tego, że jest to atak dystansowy, ten toporek dystansowy dodatkowo osłabia przeciwnika. Na 7. poziomie tego pierwszego etapu uczniowskiego przeciwnik dostaje tutaj minus 15% szansy na trafienie z wręcz dystansu i urokiem. Jeżeli chodzi o rozwijanie tej umiejętności, raczej bym odradził. Na początku można sobie tutaj to ulepszyć na ten pierwszy, drugi, trzeci poziom. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to nie pobiera dużo kondycji. To będzie na pewno o wiele lepsze od tego kamienia wcześniejszego i myślę, że to zamiennie może być tak używane, no bo nie wiem, czy wiecie, możliwe, że nie. Tutaj moby w Brokenie działają w taki sposób, że jeżeli kilka rund atakujemy ich z jednej strefy ataku, czyli powiedzmy taki barbarzyńca cały czas by atakował tym rozpruciem, to one na tą strefę fizyczną będą się defić. A żeby zmienić defa, no to byście musieli wykonać jakby atak z innej strefy. No i tutaj z pomocą przychodzi ten toporek. Więc powiedzmy, że atakujecie jakiegoś dużego przeciwnika, to możecie się bawić w taki sposób, że w jednej rundzie bijecie samymi tutaj atakami z bliska, czyli rozpruciem, a w drugiej rundzie bijecie takimi toporkami. A gdy bijecie toporkami, to nawet nie o to chodzi, żeby trafić, możecie nawet właśnie przydefić, dołożyć więcej defa, a tylko rzucać nimi po to, żeby przeciwnik pomyślał, że aha, on jednak teraz tu zmieni strefę ataku i będzie atakował dystansowo. A wy go w następnej rundzie zaskoczycie ponownie tym rozpruciem. I to jest ogólnie taka jedna z ważniejszych zasad w tej gierce, tak? Żeby zmieniać, bawić się strefami ataku. I to wam dużo pomoże. A mówię, ja bym tego nie maksował, bo to ogólnie nie ma dużego damage'u. Furia. I to jest moim zdaniem chyba najważniejsza umiejętność barbarzyńcy, ponieważ jest to buff, wzmocnienie, które może wrzucić tylko sobie i to powoduje, że każdy jego atak dostaje większe obrażenia. Minusem tego efektu jest to, że wraz z zwiększeniem poziomu tej umiejętności maleje nam szansa na trafienie.
I o ile tam na początku tej gry to na was to nie zrobi wrażenia, na 7 poziomie uczniowskim macie minus 15 szansy trafienia, na 7 poziomie tutaj adepta macie minus 22, na 21 macie 29. To jakoś tam mocno wam nie będzie utrudniało, ale to wiadomo, jeżeli będziecie już biegać jakieś większe bossy, to prawdopodobnie bez debuffera będzie wam trudno trafić tego przeciwnika, ale ogólnie jest to taka umiejętność, którą można ulepszać jak najwyżej i to nawet nie z tego powodu, żeby dużo bić, ale po prostu furia ma określony czas trwania. Tutaj zobaczcie, na pierwszym poziomie, tak, tym uczniowskim trwa tylko 3 rundy, to jest mało. I moim zdaniem na sam dobry początek trzeba dążyć do tej 4, żeby to trwało 4 rundy, tak? Jeżeli będzie trwało 4 rundy, następnym takim przeskokiem będzie chyba 7. Także powiedzmy, jeżeli nie macie punktów na 7, to możecie sobie chyba zostawić na tej 4. Będziecie mieli większą celność dzięki temu, tak? Więc taka rada na początek, albo robicie 4, albo robicie 7. Tak, żeby po prostu zwiększyć sobie tutaj o tą jedną rundę. Jeżeli tam wbijać już na jakiś trochę wyższy poziom, tam nie wiem, 40, to warto tutaj dążyć do tego, aby ulepszyć umiejętność na 4 poziom adepta. Bo tutaj to już będzie trwało 4 rundy, macie bonus 40% do obrażeń, minus 19 szansy trafienia. Jeżeli tu spojrzymy, no tutaj powiedzmy między 7 a 4 to jest tylko 6% tych obrażeń. Na siłę nie musicie się w to pchać, póki nie macie wysokiego poziomu. Więc moim zdaniem, jeżeli dojdziecie do tego momentu, to na jakiś dłuższy czas wam to wystarczy, tak? Jeżeli później stwierdzicie, że chcecie mieć to na wyższy poziom, to wiadomo, to jest wasza tutaj wola. Ogólnie postaci powinno się budować pod siebie. Wiadomo, że początki są trudne, trzeba się na czymś tam wzorować, ale im dłużej będziecie grać, sami powinniście już wiedzieć, czego potrzebujecie, tak, od swojej postaci. Także dążyć do 4 poziomu adepta. Dynka. Jest to takim uderzeniem głowy. Jest to bardzo specyficzne obrażenie. Porównajmy sobie tutaj może obrażenia. Na pierwszym poziomie jest to 72%, rozprucie 72%, czyli to samo. Porównajmy jeszcze sobie może na 7 poziomie 120%, 18 kondycji, tyle samo obrażeń. Porównamy sobie jeszcze tutaj adepta 176, kondycji 25. Także jeżeli chodzi o tą umiejętność, porównując do tego rozprucia, jest mniej manożerna. I teraz powiem wam coś ważnego. Ten atak, on nie będzie odbywał się z broni. To będzie atak głową. Ten atak to będzie rodzaj obrażenia obuchowego, więc tam, gdzie moby mają, tam gdzie są wrażliwe właśnie na obuch, to będzie premiowane, będziecie więcej ogólnie uderzać. Bo jeżeli chodzi o inne ataki, to mamy tu rozprucie z bliska, mamy krytyczne uderzenie, no to one tutaj rodzaj ataku będzie definiować wasza broń. Macie chyba tylko szansę założenia broni obuchowej albo siecznej, tak? Ale tutaj pamiętajcie o tym, że obojętnie jaką broń założycie, to ten atak będzie i tak obuchowy. I teraz tak, on bardzo dobrze koegzystuje z innymi waszymi atakami. I teraz już wam mówię dlaczego. Dzięki tej dyńce, jeżeli używacie tego rozprucia i użyjecie tej dynki jako ostatni atak, to obrażenia z tej krwi zostaną zwiększone w następnej rundzie, tak? Czyli przeciwnik z tego krwawienia otrzyma więcej, niż by otrzymał z samego rozprucia. I to ogólnie polega na tym, że po prostu dajecie sobie 3-4 ataki tego rozprucia, a za tym rozpruciem wsadzacie bańkę, tak? Czajcie o co chodzi. Gryziecie i na koniec jeszcze tam wsadzacie banię i przeciwnik nie wie co robić. I to po prostu potęguje te obrażenia z tej krwi. Drugim zastosowaniem tej dynki jest to taki w zasadzie debuff. Ta umiejętność bardzo pomaga zwiększyć waszą szansę trafienia, więc można również to wykonywać przed waszymi atakami. Możecie na przykład zrobić taką taktykę, jeżeli chodzi o rozprucie. Dajecie pierwszą dynkę, następnie 3 rozprucia i na koniec znów dynkę. Czyli pierwsza dynka po to, żeby zwiększyć waszą celność, a ostatnia, żeby podbić damage. A na późniejszym etapie gry tak naprawdę ta dynka będzie wam się zawsze przydawać, gdy będziecie orać coś sami. No, bez tego chyba ani rusz, także warto zainteresować się tą umiejętnością. Trudno mi powiedzieć, na ile ją tutaj ulepszyć, bo na każdym etapie
Ona trwa i tak tylko 2 rundy. Więc po prostu, na ile będziecie uważali za słuszne, tak tutaj to sobie powinniście stworzyć, ale ta umiejętność nie powinna być wyższa od waszego najlepszego ataku, czyli od krytycznego uderzenia. To jest coś, do czego będziecie dążyć, ale to za chwilę. Także to naprawdę wedle waszego uznania. Ale ja powiem, że to też ogólnie się sprawdza jako główny atak do momentu, póki nie będziecie mieli właśnie jakiegoś wysokiego poziomu, z tego względu, że właśnie dużo przeciwników jest właśnie wrażliwa na rodzaj tego ataku, tak? Tego obucha. A wy będziecie prawdopodobnie śmigać w jakiejś broni siecznej. Chyba że zdobędziecie tą pałkę z GO. Jeżeli chodzi o takie dobijanie małych grupek, jakieś zlecenia, coś, to będzie użyteczne. Na bossy nie za bardzo. Na bossy nie za bardzo, ale do solo gry to super. Lecimy dalej. Gruboskórność. Jest to bardzo ważny taki buff dla was, dla całej drużyny, ponieważ to podczas używania tej umiejętności cała drużyna dostaje wspaniałe bonusy. A tymi bonusami są to odporności fizyczne. Jeżeli oglądaliście odcinek o druidzie, to powinniście już pamiętać, wiedzieć, że im więcej odporności fizycznych, tym otrzymujecie mniej obrażeń, tak, z każdego ataku, nie tylko tam z bliska, z każdego ataku. I dostajemy również resy na żywioły. Także jeżeli tam przeciwnik atakuje również jakimś ogniem, jakimiś pociskami z zimna, z energii, no to wzmocni waszą przeżywalność. I teraz tak, na początkowym etapie gry również jakoś tego mocno bym tutaj nie ulepszał. Na pierwszym poziomie uczniowskim trwa 2 rundy, na trzecim 3, więc widzę, na początek poleciłbym zrobić to na 4. poziom. Zostawić na 4. poziom i to zostawić. I to zostawić i to będzie długo używane. Tych 18 resów to już jest coś. Na 5., 6. nie robicie z tego względu, że długość rundy się nie zwiększa. I ewentualnie, gdy wbijecie wyższy poziom, możecie sobie zmienić na 7., aby ta skórka trwała 4 rundy. I 4 rundy to już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo, więc myślę, że to tam by wystarczyło na jakiś dłuższy okres. Także wbijacie na 4. bądź 7. poziom uczniowski, na jakimś takim początkowym etapie gierki. Ja bym polecił dopiero właśnie ulepszyć tą skórkę, jeżeli macie tyle punktów, aby ulepszyć na kolejną 4., ale teraz już adepta, tak? Bo to już trwa 5 rund. 5., 6. bez zmian i 7. poziom również bez zmian. Także ogólnie widzowie, jeżeli dojdziecie do tego momentu, do 4. etapu adepta, ta skórka starczy wam naprawdę na długo. 30 resów to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, oczywiście byście mogli sobie dodać. Byście otrzymali tutaj tylko 4 punkty resowe, więc nie ma sensu, bo to też zużywa więcej many, więcej kondycji. Myślę, że na tym poziomie to naprawdę wystarczy. A jeżeli ktoś miałby jakiś 120, 130, 140, to wbijecie sobie jedyneczkę na skórkę i to będzie trwało 6 rund. A to już na takie dłuższe potyczki z bossami. Jakaś Morana, jakiś Lugus, jakiś Admirał, tak? To tak w przyszłości. Czyli podsumowując, dążycie do momentu, żeby jak najszybciej sobie wbić to na 4. Później na trochę tak wbijecie tam kilka następnych poziomów. Jeżeli biegacie dużo drużynowo, to możecie wbić na 7. Na 4 wbijacie tutaj na etapie adepta. I to już wam naprawdę zostanie na długo. A gdy dojdziecie do najsilniejszych bossów, można pomyśleć o pierwszym poziomie, poziomu mistrzowskiego, żeby to trwało 6 rund. I jeżeli takie coś zrobicie, no to wystarczy. Dobra, widzę, przechodzimy do tutaj najsilniejszego ataku barbarzyńcy. Jest to krytyczne uderzenie, to generuje ogromne obrażenia. Spójrzcie sami, porównamy, tak? Pierwszy poziom 144 obrażenia, a porównując do rozprucia jest to 2 razy więcej. Poziom powiedzmy ten sam, a 2 razy więcej tu atakujecie. Dynka to samo, tak? Na pierwszym poziomie 72%, a krytyczne uderzenie aż 144. I tu tak naprawdę widzowie nie ma co dyskutować. Jeżeli chodzi o atak, jest to najlepszy dla barbarzyńcy. Na tym będziecie się skupiać. To będzie waszą solidną podstawą na każdym bossie drużynowym. Po prostu macie punkty, inwestujecie w to. Im wyższy poziom, tym tutaj wasze obrażenia będą większe. Tu nie ma jakiejś żadnej głębszej filozofii.
Oczywiście też tak nie zachęcam, żeby tak na pałę iść tak na maksa, tak, w tą umiejętność, żeby ta furia nie kulała i może ta skórka. Także tutaj po prostu maksujecie wedle tam uznania. Taran jest to debuff, jest to swoisty debuff i teraz uznania mogą być podzielone. Ja bym ogólnie tego nie rozwijał. Przeciwnik traci minus 2 punkty akcji oraz pomagacie WD-kowi, pomagacie druidowi oraz magowi ognia oraz łucznikowi, ponieważ gdy wsadzicie taki taran, to wasza postać pomaga im z celnością, więc to jest taki plus tej profesji. Obrażeń to dużych nie zadaje i trwa to 2 rundy na tym początkowym etapie gry, więc moim zdaniem, jeżeli w ogóle chcielibyście się bawić w coś takiego, no to minimum zrobiłbym na 7, tak? Żeby to w ogóle miało jakiś sens. Żebyście zabierali 3 punkty akcji. Obrona to już jest na minus 15. Gdybyście szli taką drogą, że naprawdę skupicie się na bieganiu drużynowo i w takim składzie, że będziecie mieli jeszcze dodatkowego damagera, to taka droga mogłaby być dla was ok, tak? Że będziecie jeszcze wspomagać drużynę. To może się sprawdzić, gdybyście byli właśnie mniejszym poziomem w PT, czy gdy w waszej drużynie byłby ktoś tam bardziej zaawansowany, tak? To wy byście trochę tam supportowali tą drużynę. Także na jakimś wyższym etapie to tą 6 można byłoby machnąć. 7 nie ma co. A tutaj już w ogóle bym nie szedł. Także ogólnie króciutko, jeżeli chcecie robić, to minimalnie robicie to na 7 poziom punktu uczniowskiego, wcześniej wam to się nie przyda. Także albo w ogóle widzowie, albo na 7 poziom od razu, tak? Wiadomo, że jeżeli tam będziecie mieć ten 20 któryś poziom, to nie zrobicie tego od razu, ale tak przyszłościowo mówię, że jeżeli chcecie się tym zainteresować na początku, to nie ma co, bo i tak nie wydacie tych punktów, umiejętności na to, bo będziecie sobie szli w to krytyczne uderzenie. A tutaj, tak mówię, tak przyszłościowo pod drużynę jest jakaś opcja. Przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o falę gniewu, jest to obszarowy atak. Wcześniej to wygląda tak,